When it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiejszym moim gościem jest Greg Sikora, co-founder projektu C4E. Cześć Grzegorz. No, cześć Kamil. Podsumujemy sobie trochę poprzedni rok, pogadamy o tym, co w tym roku może się wydarzyć, tak ogólnie, globalnie na rynku kryptowalut. Trochę o kosmosie, bo kosmos znowu pokazuje swoje pazury. Tam dość mocno się to rozwija, tak? To bardzo dobrze dla C4E. No i oczywiście potem o projekcie, jak tam wygląda na teraz projekt C4E, kiedy listing, bo wszyscy na to czekają, może też o tokenie, trochę o roadmapie, o tych planach, które Wy macie na te najbliższe kilkanaście miesięcy. Więc no cóż, jak Ty, Grzegorz, podsumujesz ten rynek w 2023 roku? Bessa, hossa, takie nie wiadomo co to było, niektórzy dalej myślą, że jest Bessa, chociaż Bitcoin zrobił razy dwa. Jak Ty tam ten rok spędziłeś, jeżeli chodzi o rynek krypto? My się mocno skupialiśmy na projekcie i na budowaniu, robieniu tego, co sobie zaplanowaliśmy. Ze względu na to, że w zeszłym roku próbowaliśmy podejść do fundraisingu, udało się zrobić mały fundraising, ale jednak inwestorzy nie byli zbyt skorzy do tego, żeby otwierać szeroko portfele, więc my skupiliśmy się na wykorzystaniu własnych zasobów i budowaliśmy projekt, wykorzystując nasze zasoby firmowe, gdzie po prostu jesteśmy w stanie zapłacić naszym ludziom z projektów, które realizujemy dla klientów. No i to był taki trochę rok na czekanie. Powiem Ci, że jak zadałeś to pytanie, to mi się jeden obraz w głowie pojawił, bo my byliśmy na Cosmoverse w Istambule we wrześniu i ten wrzesień to był taki, nie wiem jak Ty, ale taki na rynku najbardziej Depresyjny. taki moment, że ludzie byli już tak zmęczeni, że po prostu tam ludzie tak chodzili, tak no niby tam było okej, ale widać było, że każdy już taki jest po prostu, taki marazm był. I to się nagle w listopadzie zmieniło, no i jesteśmy gdzie jesteśmy. Mamy jedną z największych narracji, ETF-y. No tak, tak. To jest Wszystkich to grzeje. mocno grzane, nie? A Tak, z nawet drugiej wczoraj strony śmieją jakoś się, tam wiesz, Bitcoin. ci ortodoksyjni bitcoiniarze, że czemu rynek kryptowalutowy chce ETF-ów? Przecież to jest w ogóle sprzeczne z ideą kryptowalutową, nie? Dokładnie. No No, ale wiesz, jest. kolejna kwestia jest taka, że zobacz, nawet wczoraj, gdzie Bitcoin podskoczył tam chyba do tych 407 i to jest tak, że wszyscy już tak czekają. Ja osobiście, nie wiem, ja tam zabezpieczyłem część pozycji, bo no wiesz, ja się spodziewam, że tutaj będziemy korekcić. Oczywiście to jest moje zdanie i tam każdy niech sobie robi jak chce, więc to jest na pewno istotne. To, co z mojego punktu widzenia jest fajne i ja pamiętam, jak ty, Kamil, nie, to Mike powiedział, że on w zeszłym roku się bardzo mocno sparzył na tym, że wierzył, że powstaną projekty, które będą wnosić realną wartość do świata rzeczywistego i mam nadzieję, że podczas tej kosy rzeczywiście to zobaczymy, bo się pojawiają projekty, które rzeczywiście starają się rozwiązać różnej klasy problemy. W mniej lub w lepszy lub gorszy sposób. No naszym trendem, w który się bardzo mocno wpisujemy, to jest DePIN, czyli Decentralized Physical Infrastructure Network, gdzie wykorzystujemy siłę community do tego, żeby można było zbootstrapować sieć i to jest taki bardzo fajny use case pokazujący, w jaki sposób można przyspieszyć budowanie biznesu, wykorzystując potencjał tokenomii. Za tym idzie RWA, czyli możliwość tokenizowania różnej klasy asetów, tak jak u nas na przykład tokenizacja ładowarek, gdzie można zarabiać na tym, że się oferuje usługę ładowania. No i trend, w który ty mocno tutaj widziałem, że się zaangażowałeś, AI, który tutaj pokazał już dużo i według mnie no, możemy jeszcze tutaj zobaczyć naprawdę ciekawe rzeczy. No i kosmos. Powrót do narracji kosmosu, z czego się bardzo cieszę. No tutaj Celestia nam dużo dała i cały w ogóle trend modular. No naprawdę to bardzo fajnie się rozpoczyna. No ja w AI wierzę dlatego, że
poza tym rynkiem krypto jest też rynek ten zdecydowanie większy, bogatszy, z większym kapitałem, który no, mocno grzeje ten temat. I ChatGPT pewnie w kolejnej wersji, i te wszystkie wyroby z Microsoftu, z innych firm, które są tworzone i są przebranżawiane cały czas i rozszerzane, no one pokażą nam jeszcze więcej, na pewno, no bo wszyscy mądrzy tego świata nawet już teraz boją się w ogóle rozwoju sztucznej inteligencji i to w jakim tempie to się rozrasta, więc ten kapitał, jeżeli rynek jeszcze oczywiście spowoduje większy dopływ kapitału ogólnie do rynku, to taki rynek jak kryptowaluty, bardziej ryzykowny, no też tą cząstkę kapitału globalnego na pewno dostanie. Więc stąd moja taka wiara i inwestycja po prostu osobista, personalna w ten AI dość mocno, bo uważam, że to faktycznie będzie grzane jeszcze w tej narracji, a co do Celestii, no to ja osobiście nie wierzyłem, że to aż tak się rozwinie. Kolega dostał airdrop, oczywiście sprzedał go w dużej części, praktycznie wszystko sprzedał, w zdecydowanie niższych kwotach niż teraz, bo nie wierzyłem, że to faktycznie się tak rozrośnie, a dwa, szczerze mówiąc, nie interesowałem się mocno tym projektem, więc nie miałem po prostu niestety wiedzy na ten temat, żeby zostawić to teraz. Dosłownie trochę tokenów się gdzieś tam stake'uje, jakiś airdrop teraz wpadł, bo na Kosmosie też tych airdropów teraz się zaczyna znowu pojawiać, tak jak Kosmos no z te 2 lata temu, 3 lata temu dawał duże airdropy. Wszyscy się wtedy rzucili dość mocno na kosmos i w tamtym momencie airdropy przestały takie duże wpadać na rynek, to teraz znowu to się zaczyna gdzieś tam w kosmosie pojawiać. Tak, tak, zdecydowanie. No tutaj Celestia bardzo fajnie pokazała. Wszyscy są zadowoleni i tam też to był taki idealny moment, bo wiele osób w ogóle nawet nie sklejmowało tego. Nie zrobili super ruch, bo ja pamiętam, że porównywałem, ile tokenów mi wpadło na początku versus na końcu, to była naprawdę duża różnica. Już nie pamiętam szczegółów, ale chyba 2 albo może nawet 3 razy więcej. I to dało takiego dużego liquidity. No, teraz wszyscy się napalają na Airdrop Dimension, który też wiele osób się załapało, więc zobaczymy. To jest takie rozwiązanie dla roll-upów warstw drugich w kosmosie. No i tutaj też widziałem, że ty też mocno wszedłeś w temat Manty, no bo Manta wykorzystuje Celestię jako data availability i dzięki temu obniżają opłaty transakcyjne. Bardzo, bardzo fajnie to sobie wykminili. Tak, tak, też ciekawy temat. Ja trochę rozczarował mnie ten pierwszy airdrop Manty, który tam było za różnego rodzaju NFT się dostawało, nie te, które farmiło się na tej stronie, więc posprzedawałem trochę tych NFT-ków, ale to i tak dało bardzo ładny zysk. Plus oczywiście część sobie zostawiłem, bo liczę, że ta Manta faktycznie wynik jakiś zrobi i te tokeny, które mi wpadną, nie mam zamiaru ich sprzedawać, nie mam zamiaru popełniać tego błędu, co przy Celestii, szczególnie, że no, rynek rozpędza się, więc prawdopodobnie te airdropy zrobią dobre wyniki i za pół roku, za 9 miesięcy będziemy mieli wyższą cenę, ale to jeszcze raz powtarzamy i ty i ja, że to są nasze personalne gdzieś tam takie ambicje co do rynku, co do tych tokenów. Nie bierzcie tego pod uwagę jako gdzieś tam poradę personalną, bo różnie się może wydarzyć. Nie? EDF-y nie zostaną zaraz zaakceptowane, halving się nie uda i będzie lipa. Nie, no, a z tym halvingiem to jeszcze właśnie może parę słów o tym, jak ci się wydaje, czy ten halving jeszcze wśród inwestorów, tych, którzy są obecni na rynku, ma tak duże znaczenie, jak na przykład 4 lata temu i czy będzie miał tak duże znaczenie, jak za kolejne 4 lata? Jak ty spekulujesz w tym temacie? Czy ludzie jeszcze pod to grają? Ja mam z troszeczkę innego punktu widzenia spojrzenia. Ja pamiętam rozmowę w 2022 roku, to było zaraz po tym, jak Bitcoin w listopadzie osiągnął ATH. W 21 osiągnął ATH Bitcoin. Tak, ale później w 22 ja spotkałem się, byłem we Wiedniu na takim spotkaniu, tam mamy taką grupę przyjaciół i tam jest taki Bitcoin maksymalista, który po prostu mówi: Greg, ja wszystko sprzedałem. Kurna, no chyba cię pogrzało. To po prostu Bitcoin nie miał blow off top, a ty mówisz, mówi, ja wierzę w cykliczność Bitcoina. I ja pamiętam tę rozmowę do dzisiaj i sobie tak po prostu ją przypominam, patrząc na to, co się dzieje. I jak spojrzysz z tej perspektywy, to dużo rzeczy się na rynku dzieje, ale ta cykliczność jest. I osobiście obstawiam, to może być bardzo zły bet, że teraz jeszcze ten halving idzie zgodnie z cyklicznością. Może być tutaj ze względu na te zawirowania z ETF-ami, z wyborami w Stanach, przyspieszenie góry, znaczy tak jakby
Szczytu hossy. topu hossy i możemy w tym roku być może zobaczyć top. Tego tak naprawdę, to ciężko jest naprawdę ocenić. Więc ja uważam, że ta hossa będzie tak jakby wysterowywana jeszcze zgodnie z cyklicznością Bitcoina. A Jak potem będzie może być kapitał kryzys. z Wall Street, to się może zmienić. No tak, no bo to duzi chłopcy teraz się będą bawili po prostu i sterowali nami, no bo co my z naszym kapitałem, oczywiście nie zaglądać do portfela, ale wiesz, co my z naszym kapitałem, tak myśląc, możemy, w przeciwieństwie do tych dużych panów w garniturach ze Stanów Zjednoczonych, Tak, chociażby. zdecydowanie. Mhm. Więc faktycznie te pieniądze i te regulacje, które też za tym przyjdą, mogą sporo namieszać, mogą sporo namieszać. No ale liczmy, że ta hossa, ja tak przynajmniej liczę, że będzie owocna, napompowana, tak, to jest moje takie zdanie, sztucznymi pieniędzmi, bardzo mocno spompowana przez oczywiście wybory prezydenckie, przez dodanie tej płynności. Stopy procentowe, pan Jerome Powell powiedział, że już nie będą podnosili, więc jak nie będą podnosili, to może zaraz obetną, wtedy płynność się powiększy i tak dalej, i tak dalej. Może to wszystko się fajnie przekuć. Tak, Dobra, ja w ogóle jestem no. strasznym fanem tych twoich rozmów z Cezarem, bo to tak naprawdę on pokazuje jako człowiek z rynku TradFi, tak naprawdę jak to wygląda z jego perspektywy i można sobie to tak fajnie porównać i wyjść z tej naszej bańki krypto, gdzie po prostu wszyscy myślą, że w ogóle Bitcoin to jest no wiadomo i tak dalej. My nagraliśmy jeszcze jeden odcinek, on będzie za niedługo opublikowany, taki dłuższy, właśnie też dokładnie o tej płynności. Jak ta płynność wyglądała 2.8, jak to wygląda teraz i co może się wydarzyć już bardzo za niedługo i jak Fed będzie musiał ratować tak naprawdę te rynki, więc ten odcinek już za niedługo też na kanale. Jeden chyba z dłuższych, albo najdłuższy nam wyszedł, no ale myślę, że dużo wartościowych informacji, więc warto sobie to odsłuchać. A co do tego kosmosu jeszcze, to jakie teraz widać tam, jakie projekty takie najciekawsze uważa, że teraz widać? Bo widziałem, że Osmosis wrócił w ogóle. Z dna gdzieś tam wyciągnięty został Osmosis. Mówimy Manta, Celestia tutaj. Co według Ciebie jeszcze w tym kosmosie będzie teraz grzane? Bo pewnie siedzisz na tych grupach kosmosowych, jeździłeś na konferencje, rozmawiasz z tymi ludźmi więcej niż ja na pewno o tym ekosystemie. O czym się tam mówi? O, może takie pytanie zadam. Rzeczywiście to wspomniałeś o moim ulubionym projekcie z ekosystemu Osmosis i tutaj no, to jest projekt, który tak naprawdę ciężko nazwać DEX-em, bo to jest cały ekosystem. Tam po prostu dzięki temu, że oni mają warstwę smart kontraktów, inne projekty się odpalają. Nomen omen, Milk TIA, czyli ten liquid staking dla TIA został uruchomiony na Osmosis jako smart contract i on tak jakby robi liquid staking dla Celestii. Więc takich use case'ów jest całe mnóstwo. Ostatnio Levana została uruchomiona na Osmosis. No i to jest projekt, który ma bardzo dużo użytkowników, ma realne przychody. No, ja mocno obstawiam, uważam, że tutaj jeszcze jest ogromny potencjał do wzrostów. I to zdecydowanie. Z nowych projektów, no to wiadomo, no nie można nie wspomnieć o Celestii. Idzie Dimension i to można powiedzieć, że to jest taki, jak Kamil ostatnio Jarząbek mówił, beta play i też ostatnio się przyjęło to słowo, więc to myślę, że to pójdzie ten projekt w takim kierunku, że ludzie będą myśleli, że to jest taka druga Celestia. Zobaczymy. Znaczy jest team techniczny za projektem i tak dalej. Neutron, który jest warstwą smart kontraktów dla całego Cosmos Hub. On został uruchomiony on korzysta z Shared Security Kosmosa, czyli walidatorzy, którzy zabezpieczają Kosmos, tak samo zabezpieczają Neutrona. No i to jest taki, powiedzmy, następca Terry, bo tam można po prostu sobie spokojnie smart kontrakty uruchamiać. W tym projekcie, znaczy na Neutronie się wreszcie odpalił ten projekt dla IDO, Eclipse Finance, który według mnie jest też dosyć ciekawą pozycją. Oni w ogóle mieli IDO na Spartadex, to taka Aha, ciekawostka. to dość niedawno musiało być.
Tak, tak, bardzo niedawno i to może też być ciekawe, bo no my mieliśmy ten problem do tej pory i teraz to się rozwiązuje na różne sposoby. Nie będę też mówił, jak my planujemy zrobić nasz listing, ale wiele projektów miało problem z tym, żeby się wylistować w kosmosie, bo tam nie było mechanizmu na to, żeby to zrobić. Jedyny sposób taki to był LBP Liquidity Bootstrapping, który ma swoje wady i zalety. Więc to Jest jest na temat bardziej pewno. skomplikowany dla takiego zwykłego użytkownika, nie? Tak, tak, zdecydowanie. Y, Ja bym nie wspomniał znaczy ja nie jestem fanem NFT-ków, ale myślę, że warto wspomnieć o Bad Kids Collection. To jest kolekcja NFT-ków, która tutaj bardzo mocno poszła do góry. Teraz tam najtańszy kosztuje jakieś tam $3000, a można było kupić za $150 dosłownie. Więc No to jest wszystko ładne. tak, więc to jest takie ciekawe i tutaj ten projekt, który był mocne wejście miał, a niestety poszedł bardzo mocno w dół, jest Stargaze czyli tam, czyli marketplace dla NFT-ków i oni tak naprawdę ja to obserwuję, oni odbudowali się, zmienili tokenomię, produkt jest bardzo mocno poprawiony i tutaj można się temu przyjrzeć. No i projekt, którego jeszcze nie ma na rynku, ja uważam, że on się bardzo mocno wpisuje w narrację bitcoinową i narrację, bo zwróć uwagę, że za bitcoinami idą te ordinalsy, ten Tak. BRC20, i wiele projektów, które coś robią na Bitcoinie jako warstwy drugie, na przykład ten Stacks i tak dalej, one też fajnie poszły do góry, a Babylon to jest projekt, który wykorzystuje, znaczy oni mają tak jakby dwie oferty. Jedna oferta to jest timestamping na sieci Bitcoina i to polega na tym, że znaczy głównie chodzi o to, żeby skrócić czas unstakingu, że my wykorzystujemy timestampy Bitcoina, żeby móc zwiększyć bezpieczeństwo sieci i to na przykład my testujemy, jesteśmy podpięci do Babylona jako chain i to rzeczywiście w taki sposób działa, a druga funkcjonalność to jest taka, żeby można było stakeować Bitcoina natywnie na sieci Bitcoina i dodatkowo zabezpieczać sieci Proof of Stake. Ciekawy wynalazek, szczerze mówiąc. Tak, więc co to jest taki powiedzmy Eigenlayer na Bitcoinie. Tak można sobie to wytłumaczyć. No i to jest projekt, który naprawdę jest mocno backowany. Tam ostatnio oni 18 milionów funding pozyskali i to ja go obserwuję. Uważam, że warto obserwować ten projekt. A z takich ciekawostek, no to w ogóle no, w kosmosie bardzo fajnie się rozwija narracja DePIN, czyli Akash, compute dla Web3. Jest projekt na przykład Sentinel, który wydawało mi się, że to już jest po tym projekcie, a okazuje się, że oni po zmigrowaniu się na kosmos, tam mieli trochę wewnętrznych problemów, znaleźli bardzo fajny use case. Ludzie, którzy chcą claimować airdropa, zapinają sobie VPN-a poprzez tego Sentinela i dzięki temu mogą airdropa claimować. Głównie chodzi o ludzi ze Stanów Zjednoczonych. A takie obejście po prostu, tak? Dla tych osób. Tak, dokładnie, więc no my tak naprawdę też jesteśmy w tej narracji DePIN, więc tutaj też później możemy trochę więcej powiedzieć, co to tak naprawdę z naszej perspektywy oznacza, więc no to myślę, że to są takie główne tematy, które ja bym tutaj zaadresował. No, jest Macie jeszcze teraz gaming. całą listę projektów do własnego researchu, no bo to tutaj rzucamy tylko oczywiście hasłami, gdzieś krótki wstęp do tego, ale no research to już pozostawiamy wam i jakieś tam dalsze kroki z tym oczywiście związane. Musicie zobaczyć, czy was to temat interesuje w ogóle, czy też nie i dopiero dokonajcie właśnie, wiadomo, jakichś zakupów. Grzegorz, no to przejdźmy do tego DePIN-u. Jeden projekt, o którym sobie przypomniałem, Okay. Przepraszam, bo tam ludzie u nas na rynku bardzo lubią Kujira jako L1, ale jest projekt SEI, który jest też z ekosystemu Kosmos
i warto go sobie obserwować. Ja w ogóle się na niego chcę zahaczyć na spadkach. Okej. No to całą playlistę 10 tokenów macie do własnego researchu. To jak to jest z tym Depin teraz? Bo faktycznie ten hashtag ogólnie mi się wyświetla coraz częściej na Twitterze w tym momencie. No ale poza waszym projektem tak naprawdę nie interesowałem się żadnymi innymi, które gdzieś się wpisują pod tą narrację. Więc jakbyś tutaj w paru słowach wytłumaczył, o co chodzi tutaj. Głównie chodzi o to, żeby, znaczy generalnie Depin, to mówimy o łączeniu świata fizycznego ze światem cyfrowym. I ja podam taki prosty przykład, który myślę, że tutaj dla wielu osób będzie fajnie, łatwiej będzie zrozumieć. To, co Uber zrobił, tak naprawdę on rozwalił korporacje taksówkowe i dzięki temu, że dał ofertę taką, że w łatwy sposób można sobie zamawiać transport, nie taksówkę, tylko transport i wiesz, ile będziecie to kosztować i robisz to w aplikacji, to tak naprawdę no, oni zdominowali rynek. Jest Uber, Bolt, no tam jest jeszcze iTaxi i tak dalej, ale generalnie w tym kierunku rynek poszedł, żeby móc w łatwy sposób się transportować. Ale cały czas jest tam korporacja pod spodem i ta korporacja tak naprawdę jej głównym celem to jest to, żeby jak najwięcej zarobić. Oczywiście. Bo inwestorzy mówią po prostu wyciśnijcie jak najwięcej, więc tak naprawdę w momencie, kiedy ten rynek zostanie zmonopolizowany, no to tak naprawdę będzie następowała optymalizacja jak najmniej, żeby ludzie jak najmniej mogli zarabiać na taksówkach. A Depin to jest coś takiego, że wyobraźmy sobie, że zamiast tej korporacji to jest DAO projektu, które tak naprawdę dba o to, żeby dzielić się zyskami, żeby ludzie mogli zarabiać na tym. Czyli wszyscy są uczestnikami DAO i wspólnie ustalają, w jaki sposób koszt transportu powinien wyglądać. I to jest tak jakby z tej perspektywy spojrzenie. Rozumiem, że wszyscy, czyli posiadacze tokena, wszyscy, nie wiem, którzy w tym DAO stejkują ten token, to już zależy pewnie od projektu, tak? Tak, dokładnie. Znaczy chodzi o to, że ci, którzy mają wpływ na governance, czyli ci, którzy stejkują. Czyli to jest spojrzenie z jednej strony, a spojrzenie z drugiej strony, no to taki bardzo głośny projekt, dwa projekty, które były podczas poprzedniej hossy, Filecoin i Helium. Filecoin, czyli zdecentralizowany storage, to jest klasyczny przykład Depina, gdzie zarabiasz na udostępnianiu przestrzeni dyskowej i Helium, gdzie ludzie zarabiali na tym, że dawali pokrycie dla sieci IoT. To urządzonka takie kupowali i podłączali się do sieci. Dokładnie. Teraz bardzo fajny przykład jest i to widziałem, że grzało ludzi na polskich internetach, był Solana Mobile, czyli masz telefon, który de facto jest też węzłem, może być węzłem w sieci i on też ma użyteczność w postaci airdropów i można po prostu na tym telefonie zarobić, oprócz tego, że normalnie możesz rozmawiać. I jest cała klasa projektów, które udostępniają czy to sieć mobilną, czy Wi-Fi. W ogóle Helium poszło w kierunku budowania sieci 5G w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest otwarte pasmo i oni budują, jest Helium Mobile, gdzie to jest tak jakby oddzielny token, który jest dedykowany dla sieci 5G. Jest no cała masa takich projektów. Akash, o którym wspomniałem, czyli udostępnianie compute. Kudos też trochę znany na rynku polskim swego czasu, oni też wracają ze swoją ofertą compute. W naszym przypadku mówimy o tym, że tym minerem, czyli tym, który de facto pozwala ci na zarabianie, jest albo ładowarka, albo źródło ten OZE, czyli ten energii odnawialnej, gdzie po prostu poprzez to, że ty wspierasz produkcję i konsumpcję zielonej energii, to jako projekt będzie wynagradzał tą kontrybucję i to z tej perspektywy mówimy o tym, że jesteśmy projektem klasy Depin. Okej, no to płynnie możemy przejść do C4E. Jak C4E właśnie podeszło do zeszłego roku, jeszcze jakbyśmy się cofnęli do podsumowania, powiedziałeś, że delikatne przeczekanie, czy
jak wy podeszliście do tej roadmapy? No bo wiadomo, że ona się zmieniła pod względem tokena. To jest główna sprawa, w której Mhm. większości pewnie inwestorów chodzi, czyli zmiana daty listingu, przeniesienie jej na ten rok. Uważam, tak jak rozmawialiśmy sobie, bardzo dobre podejście, no bo listing pół roku temu, no to by było fatalne wyjście. No niestety byście się w tym najgorszym maraźmie gdzieś tam pojawili na rynku, a teraz te emocje są zdecydowanie u ludzi lepsze. To jak C4E w zeszłym roku się tam sprawowało i co się udało zrobić z tych takich dużych klocków, a później przejdziemy płynnie do tego, co teraz robicie. Znaczy to, co wspomniałeś, no listing to my po prostu walczyliśmy ze sobą tutaj z myślami i finalnie podjęliśmy decyzję, żeby przesunąć ten listing. Po prostu no nie było sentymentu, nie chcieliśmy naszych inwestorów narażać na straty, bo widzieliśmy projekty, które się wylistowały. Większość z nich naprawdę bardzo mocno dostała w kość i zobaczymy, co tak naprawdę będzie, więc my wolimy tak naprawdę dać możliwość zarobienia naszym inwestorom, znaczy na tym nam najbardziej zależy, żeby każdy zarobił i żebyśmy po prostu byli zadowoleni z tego, co robimy i mieli tą satysfakcję. Jeżeli chodzi o produkty, to my w zeszłym roku na wiosnę odpaliliśmy proof of concept ładowania samochodów elektrycznych, wykorzystując token C4E. Robiliśmy to w takim fajnym programie pod agidą BMW Foundation. Projekt był prezentowany w Kopenhadze i tak zebraliśmy naprawdę bardzo fajny feedback, ale tak naprawdę o czym się dowiedzieliśmy, to dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę ludzie nie czają, o co chodzi z tym tokenem, że trzeba płacić tokenem za ładowanie samochodu i tak dalej. I my na bazie tego zrobiliśmy bardzo badania fokusowe, w których zaangażowaliśmy ludzi zdecydowanie spoza krypto, czyli kierowców samochodów, właścicieli Airbnb, bookingów, żeby oni się wypowiedzieli, jak oni sobie wyobrażają taką usługę ładowania, na czym najbardziej mi zależy. No i odpowiedź była jednoznaczna. Po prostu musi być płatność kwiatami, złotówkami, euro i tak dalej. Po prostu tak jakby token jest czymś dodatkowym, co my wykorzystujemy jako mechanizm wynagradzania, żeby można było szybciej zbootstrapować sieć i nie inwestować ogromnych pieniędzy w marketing, tylko po prostu wykorzystać potencjał community. I to jest to, co właśnie aktualnie robimy. Ja mam nadzieję, że już niedługo, nie mogę powiedzieć dokładnie kiedy, pokażemy działanie tej usługi live, jak faktycznie można samochód doładować, wykorzystując czy to kartę, czy Google Pay, czy Blika i tam wszystko pod spodem chodzi, wykorzystując technologię blockchain. A kwartałem chociaż możesz rzucić? Słucham? Kwartałem, kiedy to się może wydarzyć? Znaczy, zapraszam wszystkich na konferencję CCC. Okej. Więc, to jest w połowie lutego jakoś, tak? Tak, znaczy jest to, Adam nie zabije, ale mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu uda nam się po prostu pokazać to live i chcielibyśmy po prostu na konferencji po prostu zaprezentować to. Więc Adam, masz teraz wyzwanie. Musisz dowieść, no nie ma już tutaj nie ma odwrotu, opcji. tak no, Grzegorz cię wkopał, także musisz dowieść. Tak, a drugi temat, nad którym pracowaliśmy mocno, znaczy dwa tematy, bo jeden temat też real use case, czyli społeczności energetyczne. Zrobiliśmy software dla spółdzielni energetycznych. Mogę się pochwalić, że mamy już 4 spółdzielnie zapięte, które nam płacą za usługę i są bardzo zadowolone. I tak naprawdę na dzień dzisiejszy rozwijamy tą część business developmentu, żeby po prostu jak najwięcej spółdzielni można było uruchomić w tym roku tak naprawdę. To tu pojawia się pytanie, jak wam płacą? Czym? We fiatach. Płacą nam w fiatach. W fiatach nam płacą i jeżeli jest opcja, że jeżeli ktoś stejkuje tokeny, to ma obniżony abonament. Okay. Tak jest to po prostu pomyślane. I to jest planujecie jakoś, rzucam teraz taką wolną myśl,
część tych wypłat we fiatach zamieniać na tokeny, nie wiem, spalać, rzucać do treasury jakiegoś. Tak, to jest w ogóle część, która będzie po prostu uruchomiona po listingu tokenu, że będziemy po prostu wykorzystywać te przychody na skupowanie tokenu. Więc tu szczegóły przekażemy Jasne. później, jak już będziemy mieli dopięty light paper, white paper, ale to tak naprawdę tak będzie robione. Aczkolwiek, przepraszam, bo jedna ze spółek płaci nam w tokenach. Tak. Okej. Tak, przepraszam, bo rzeczywiście jest tak, że bo to jest jeden z naszych inwestorów i oni po prostu mają tokeny i jesteśmy umówieni w ten sposób, że po aktualnej cenie, umówieni jesteśmy, że po cenie, po której my robimy fundraising, a po uruchomieniu tokenu, po cenie, po której token będzie listowany, oni będą nam płacić w tokenach. Fundraising jeszcze jest w ogóle otwarty, czy to już jest jakby zamknięty temat? Fundraising my tak naprawdę wznowiliśmy, bo udało nam się pozyskać część finansowania, która nam wystarczyła na to, żeby móc kontynuować projekt w zeszłym roku. I teraz wznawiamy fundraising i to tak naprawdę tutaj, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to może mnie szukać gdzieś tam na kanałach i to jak najbardziej. Zapraszam bardzo serdecznie. Okej. Więc tak, czyli spółdzielnie energetyczne to działa i w ogóle można sobie wejść, jest taka strona platforma dla energii.pl i tam już można się zalogować i korzystać z tych produktów. I zrobiliśmy bardzo fajny use case, to się nazywa Green Energy Proofs, to proof of concept zrobiliśmy, czyli coś takiego, że źródło nam produkuje energię, my trakujemy to na blockchainie. Tą informację wykorzystujemy do wymintowania NFT-ka, który jest naszym certyfikatem, że to jest zielona energia. I ten certyfikat możemy wrzucić na marketplace. Chcemy docelowo zrobić bridge, żeby można było nawet na OpenSea to wrzucić, czy na taki, wiesz, klasyczny NFT marketplace. My docelowo u nas też będziemy chcieli mieć marketplace, a docelowo najważniejsza rzecz, która jest, czyli ten NFT możesz tak naprawdę zredeemować, spalić go, potwierdzając, że ty masz pokrycie dla konsumpcji swojej zielonej energii, którą też trakujesz u nas na blockchainie. Czyli z jednej strony źródło trakuje produkcję zielonej energii, masz NFT-ka, ktoś go kupuje i spala tego NFT-ka, żeby pokryć swoją konsumpcję energii i powiedzieć, ja używam zielonej energii. Po co to Taki jest? europejski trend, co? Z całej Unii Europejskiej to tak. Wiesz co? To jest rzecz, która de facto trafiła do nas też osobiście, do naszej firmy, bo my dostarczamy rozwiązania dla telekomów i my zostaliśmy poproszeni na razie przez jednego, żebyśmy wypełnili ankietę i tam udowodnili, w jaki sposób my jesteśmy compliance z KPI-ami CSR-owymi. To jest taki ESG rating w wydaniu korporacyjnym, czyli to jest Corporate Social Response, coś takiego, no nie? No i tutaj tak naprawdę ta energia jest bardzo dużym składnikiem tych KPI. Więc tak naprawdę my jako biznes, który dostarcza rozwiązania dla telekomów, my musimy wykazać, że my jesteśmy zieloni. No i tak naprawdę takich biznesów jest cała masa, więc to jest naturalna użyteczność dla takiego produktu. To ciekawe rozwiązanie faktycznie dla biznesu bardziej myślę niż tutaj dla zwykłego Kowalskiego. Chociaż nie wiem jak to się ma do tych wszystkich teraz przebudów bloków, mieszkań, kto z jakiej energii korzysta i tak dalej, wymiany tych całych piecyków starych na nowe. Nie wiem czy tam nie będzie też jakiejś luki dla tego produktu. Być może, to tak rzucam. A wiesz co, to nawet nie pomyślałem, jeżeli chodzi o mieszkania w blokach wielorodzinnych, to bardziej use case prosument zbiorowy, gdzie po prostu jako społeczność bloku wspólnie inwestujemy w panele, które są na dachu, magazyn energii, ładowarki i jesteśmy w stanie obniżyć koszta energii i czerpać zysk z tym, że ktoś ładuje samochód elektryczny na parkingu. No to też faktycznie może być.
Mhm. Trzy fajne produkty. No to zmiany w tokenie sobie zapisałem taki punkcik. Jak wygląda w ogóle właśnie sytuacja z tokenem? Był teraz, jest odpalony chyba cały czas, jak my sobie rozmawiamy, ten Claim Portal dla osób, które brały udział w różnego rodzaju zadaniach na Zili, Santa Drop, pamiętam, ten też był brany Tak, pod uwagę, więc tutaj wam rzucam od razu, jeżeli nie widzieliście mojego wpisu na Twitterze, możecie te airdropy sobie claimować. Nie wszystkie jeszcze chyba, bo trzeci, czwarty kwartał chyba jeszcze nie. Popraw mnie, jeżeli się tak, mylę. tak. To jest tak, że tutaj my czekaliśmy z tymi airdropami. Mhm. No, nie chcieliśmy ich zbyt wcześnie odpalać, bo Mhm. tak jakby airdropy mają swoją funkcję w momencie, kiedy wspierają tak jakby community w Mhm. projekcie. Jakbyśmy zbyt wcześnie pozwolili na claim tokenów, no Mhm. to wtedy dużo tokenów byłoby na rynku i inwestorzy czuliby się niekomfortowo, bo oni mają vestingi. Dlatego Mhm. czekaliśmy jak najdłużej. Tutaj mamy w tym momencie do sklejmowania pierwszą paczkę, czyli to jest to Zili z początku zeszłego roku, pierwsza Mhm. połowa zeszłego roku, Santa Drop i tam jeszcze AMA Drop dla uczestników AMA. Za 3 tygodnie, teraz za 2 będzie Zili Q3 i Q4. Mhm. Potem będzie Glim Drop, to jest taki airdrop, który był dla uczestników Glima. To taka kiedyś platforma była. Tak, Nie tak. wiem, czy pamiętacie. No i na końcu będzie Stake Drop i on będzie już tak jakby bezpośrednio może nie bezpośrednio, ale tak jakby najpóźniej przed listingiem, bo no chcielibyśmy tak naprawdę uporać się z listingiem jak najszybciej, żeby po prostu można było wykorzystać momentum halvingu. Właśnie to pytanie, przed halvingiem czy po halvingu? No wiesz co, tutaj no nie mogę w tym momencie jednoznacznie powiedzieć i też nie chciałbym się skomitować, ale Mhm. powiedzmy około halvingu. No, to tak jakby będziemy komunikować, jak to planujemy zrobić. Mamy już wstępnie dogadane giełdy, mamy wstępnie dogadane launchpady, więc idzie wszystko w dobrym kierunku, żeby to zrobić wcześniej niż później. No. Ja się pytam jeszcze, gdzie drop dla walidatorów? Jako jeden z walidatorów tutaj oczywiście zachęcam na przesyłanie tokenów na mój walidator tutaj, to kiedy drop dla walidatorów? Ja się pytam. Nie no, walidatorzy to jest w ogóle dla mnie specjalna kategoria. Ja bardzo tutaj mocno współpracuję z walidatorami. Mam nadzieję, że widzisz to w kanale dla walidatorów. I tutaj tak jakby dropem jest to, że my jako projekt delegujemy bardzo dużo projektów do walidatorów. Jest program SRDP, czyli Staking Reward Delegation Program, Mhm. gdzie walidatorzy kontrybuują i na bazie tego mają delegowane tokeny. I dobrze, przypomniałeś mi o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo my ze względu na to, że projekt został odpalony, mieliśmy Mhm. takie zobowiązania, że po prostu blockchain musieliśmy uruchomić w odpowiednim momencie. Inflacja jest teraz na bardzo niskim poziomie, więc tak naprawdę te nagrody na razie są małe, ale po listingu będzie governance proposal i uruchomimy docelową inflację, która będzie 10%. Więc tak Mhm. naprawdę walidatorzy, którzy zadbają o to, żeby jak najwięcej osób czy tokenów z projektu było delegowanych, no będą rzeczywiście na tym zarabiać. Teraz jest niecałe 2% z tego, co patrzę na Tak. dashboardzie, a będzie 9,82, tak jest target gdzieś tutaj zapisany. Tak, dokładnie. Więc to będzie, no to jest uzależnione od ilości zastejkowanych tokenów, ale gdzieś Mhm. około takiej wartości powinno być. Mhm. Także jakbyście odebrali te airdropy i nie mieli co z nimi zrobić, to ja wam link podeślę tam w opisie. Zdecydowanie. Znaczy, podstawowa użyteczność w tym momencie tokenu po sklejmowaniu airdropa to jest możliwość zastejkowania Mhm. i brania udziału w governance. Mhm. Więc to będziecie mogli robić. Polecam. W przyszłości będzie się to opłacało, Mhm. więc tyle mogę powiedzieć. No to macie tutaj kolejną alfę już dzisiaj na kanale. Także bardzo dobrze. Jak wy podchodzicie jeszcze do tematu community? Bo te wszystkie oczywiście AMA, Zili, Santa Dropy, to wszystko też było budowane w celu oczywiście zbudowania community.
C4E, no bo tak jak powiedziałeś wcześniej, też bez community, no nie zbuduje się tutaj w tych czasach dobrego produktu, szczególnie jak Tak. jest potężna rywalizacja między platformami, rzucanie pieniędzmi na lewo i prawo w postaci tych airdropów i to czasem bardzo pokaźnych. No też przez to czasem niefajne zagrywki na zapleczu, jak ktoś jest trochę głębiej w tym rynku i czy Mhm. tworzy projekt, czy właśnie jest takim osobą, czy jest taką osobą jak ja, no wie niestety jak to czasem wygląda. Jak wy podchodzicie w tym roku do community i do tych właśnie różnych akcji, które miały to community zbudować, nie? Tak, znaczy tutaj no, dla nas w ogóle community jest kluczowe, znaczy, bo my nie jesteśmy projektem, który tak jakby jest projektem, który rozumiesz od razu na zasadzie DeFi, DEX, whatever. No to wiesz, to ludzie z krypto tak jakby są w stanie to zmapować z jakimiś innymi projektami i tam nie trzeba za dużo opowiadać. O naszym projekcie trzeba trochę dłużej opowiedzieć, więc tak naprawdę naszym celem było zbudowanie community, które rozumie to, co my robimy i będzie nas w stanie wspierać i będzie naszym ambasadorem. I to jest dla nas bardzo kluczowe. Bardzo dużo spędzamy czasu na edukacji i tutaj między innymi jest współpraca z Tobą czy z innymi osobami na polskim rynku, które po prostu edukują, pomagają nam zrozumieć, co my robimy i to jest bardzo cenne i tutaj bardzo dziękuję Kamil za to, że zgodziłeś się na współpracę z nami, bo no ty jesteś tutaj no, tak zwanym callem, key Tak, to jest nowa opinion nazwa, tak, liderem to na ostatni polskim rok rynku. już nie ma influencerów na rynku krypto, są call, tak? Tak, dokładnie. No, Więc wiesz, to śmieszyło na więc, początku. więc to jest mega ważne i tutaj my będziemy, tutaj Michał szczególnie z naszego i Adam z naszego teamu social media będą mocno się skupiać nad dalszym bootstrapowaniem community. I kolejna rzecz, no to co powiedziałem wcześniej, że my chcemy wykorzystać potencjał community do zbudowania naszej sieci depinowej i tutaj już po prostu mamy bardzo fajnie zaadresowaną whitelistę na ładowarki, po prostu tylko czekamy, żeby można było zacząć je dystrybuować i żeby ludzie po prostu mogli z tego korzystać i być wynagradzani za to, że udostępniają usługę ładowania, więc to Ciekawe, co powiedziałeś, jak zdecydowanie. się wtrącę te ładowarki, tak? Whitelistę już macie jakichś oczekujących osób, firm, które chcą z tego korzystać. Tak. I zapomniałem się zapytać Michała, ile tam jest osób, ale ostatnio jak tam sprawdzałem, to było tak grubo ponad 1000 osób, które były zainteresowane ładowarką, więc To już ładna skala. będziemy temat ciągnąć i tutaj to jest jeden z takich naszych, wiesz, ważniejszych use case'ów community, no bo to jest coś, na czym każdy będzie mógł skorzystać. Bo taka ładowarka będzie reprezentowana przez NFT, którym docelowo będzie można sobie tradeować, więc to jest też taka rzecz, która jest łatwa do zrozumienia dla degenów. Super. Dobra, Grzegorz, to powiedz na koniec takie zdanie podsumowania, gdzie można Was szukać w najbliższych miesiącu, dwóch? Powiedziałeś coś o Warszawie, tam można Was spotkać, porozmawiać z Wami na żywo? Tak, będziemy u Maćka, znaczy u kryptoekipy, bo to jest Maciek, to jest wiesz, najbardziej tutaj rozpoznawalna osoba, ale zespół jest bardzo mocno zaangażowany i tutaj współpracujemy z całym zespołem i zapraszamy 17 lutego na Crypto Community Conference. I potem są dalsze eventy. Ja szczerze mówiąc nie znam tego planu, ale na pewno będziemy gdzieś tam w kwietniu. Już są i Beskawsy jest, później jest NBX jakiś tam. Tak, też jest u Joli event, Tak, więc tak, nie wiem dokładnie na które się wybieramy, ale tu w lutym na 100% będziemy. No jesteśmy na social media i tutaj możecie nas znaleźć no i na kanałach tak jak u Ciebie. Super. Dobra, Grzegorz, dużo informacji na dzisiaj, także dziękuję Ci bardzo serdecznie za tą rozmowę. Dzięki. No i cóż, słyszymy się w kolejnych materiałach na kanale, a wszystkie linki do social media oczywiście macie gdzieś tam w opisie pozostawione, więc szukajcie, sprawdzajcie, macie całą listę tokenów do przejrzenia, o których dzisiaj Grzesiek mówił, także oczywiście do your own research. Cześć, na razie.